Siemanko, dzisiaj zrobimy sobie odczyt i zapis takiego oto sterownika. Jest to SEED 807 EVO z Volvo. Będzie to, powiedzmy, taka operacja na otwartym sercu, jako że trzeba go rozkleić i odczytać i zapisać w trybie boot mode, żeby po prostu mieć całą zawartość sterownika. Także zobaczycie, jak taki proces wygląda. Także co? Na początek szybki timelapsik z rozklejenia tego sterownika i przechodzimy do podłączenia, odczytu i zapisu. Dobra, sterownik otwarty. Tutaj trochę plastik pękł, albo może był pęknięty, ale raczej mi to pękło, jako że nie było widać, żeby ten sterownik kiedykolwiek był otwierany. I teraz tak, potrzebuję tutaj zrobić pełen odczyt tego sterownika, czyli Procek plus EEPROM, jako że ten sterownik jest używany. Jest to SEED 807 EVO, produkt Continentala do Volvo. Jest to Volvo V40 i ogólnie tam nie było sterownika silnika. Także z tego sterownika silnika z używki muszę zrobić tak zwany Virgin, czyli po prostu, żeby był jakby całkowicie fabrycznie nowy i wtedy da się go doprogramować do samochodu, co jest o wiele tańsze niż kupować fabrycznie nowy sterownik silnika. Także co? Tutaj muszę się podłączyć w trybie boot mode, czyli gdzieś tutaj będę musiał odnaleźć według schematu któryś pin, czy jakieś tam zworki porobić, czy coś, jako że mamy procesor Tricora TC1797 i żeby uzyskać pełen odczyt, to trzeba tak zrobić. I zrobię sobie to Foxikiem, czyli Fox Flashem, czyli będzie mi potrzebny interfejs na sam początek i kabelek USB, żeby uruchomić oprogramowanie i wtedy zobaczę, co dalej. Prawdopodobnie będę potrzebował jeszcze ten kabel, ewentualnie benchboxa, ale to zaraz zobaczę. Także co, włączam oprogramowanie, zaraz zobaczymy sobie, jak to wygląda wszystko na schemacie dalej. Dobra, tutaj ogólnie jeśli chodzi o ten sterownik, to jeśli chcemy zrobić samą mapę, czyli remapa, czy jak to tam niektórzy też nazywają chip tuning, to możemy po złączu diagnostycznym normalnie go odczytać i zapisać i z tym to za bardzo nie ma problemu. Tutaj mamy go normalnie na liście, tylko że odczytujemy samego procka. Tutaj mamy później pliczek 4 MB, czyli mamy po prostu plik, gdzie znajdują się wszystkie mapy, które sterują pracą silnika. Ale mnie ta opcja nie zadowala, jako że potrzebuję też i EEPROM, po prostu całkowity odczyt sterownika. Także tutaj przechodzimy do zakładki podpisanej Toolbot, Toolbot Mode i tutaj mamy Tricor Boot. I tutaj procka mamy TC1797, jeśli dobrze pamiętam, tak? Tak, 1797, czyli wybieramy sobie tą opcję. I mamy tutaj odczyt, zapis, pamięć wewnętrzna, zewnętrzna, flasha z Tricora plus EEPROM, czyli to, co potrzebujemy. Dobra, klikamy info, żeby mieć schematy. I tutaj teraz tak, po lewej stronie mamy tutaj wszystkie te sterowniki, szukamy Volvo, czyli gdzieś na dole. Dobra, Volvo SEED 807 TC1797. Ciach. Ładuje się. Ogólnie potrzebujecie połączenie z internetem, bo to wszystko jest powiązane z netem. Dobra, mamy schematy. Potrzebujemy multifunction cable, czyli tutaj ten kabelek, co wcześniej pokazywałem, czyli ten multifunction cable. I teraz tak,
zobaczmy sobie, jak to wygląda schemat, bo już widzę, że jakąś zworeczkę trzeba zrobić. I teraz tak, kan L, kan H, plusik, masa i zapłon. Także to normalne, nie ma problemu. I tutaj w tym rejonie po lewej stronie procka mamy 3 punkty, które musimy połączyć i podłączyć buta, czyli ten szary kabelek, plus zrobić jakąś tutaj zworeczkę. Ale mamy jeszcze niby inny hardware, który się inaczej robi. Zaraz zobaczmy. Tak, jest jeszcze druga wersja zworki. A te 3 punkty wyglądają chyba tak samo. Tak samo wygląda, czyli tylko się różni z woreczką. Dobra, co my tu mamy jeszcze niżej? Tutaj mamy ten kabelek, który widzieliście. Tutaj mamy Foxa. I tutaj jeszcze jest jakieś ostrzeżenie, że jak wyskoczy błąd hasła, żeby zrobić tak, jak jest opisane niżej, czyli wyłączyć boot mode, wyłączyć wszystkie połączenia, wszystkie zworki odłączyć i tak dalej i wybrać tam opcję Tool Boot Mode, Tricore Tool Password i zrobić hasełko do SIDA 807 Ford Volvo. Jeśli to się zrobi, to później przejść z powrotem do zworek i powinno odczytać. Także zobaczymy, czy to się odczyta od razu, czy będzie trzeba było też robić jeszcze hasełko. Ogólnie tutaj tak patrzę, razem z Wami widzę to pierwszy raz, bo nie robiłem jeszcze nigdy tego sterownika w boot mode. Robiłem mapy, ale nigdy nie robiłem go tak na stole, żeby go otwierać, bo jako nie ma nigdy zbytnio potrzeby. Także co, biorę się za lutowanie i zaraz spróbujemy się z tym połączyć i to odczytać. Także co, pierwsze co, to sobie tutaj dolutuję tą zworeczkę według pierwszego schematu. Miejmy nadzieję, że to będzie ten schemacik. Trochę mi się ręce trzęsą, bo zimno tutaj dzisiaj, bo mamy na zewnątrz minusowe temperatury i w środku w sumie też nie jest za ciepło. No ale cóż, taka pogoda. Dobra. Dobra. Zworeczka gotowa. I teraz tutaj te 3 punkciki, jeśli dobrze pamiętam, od procka na lewo i tutaj mamy czyli to będzie ten pierwszy, później mamy tutaj 3 punkty. Tak, wygląda to na to, że to są te 3 tutaj punkciki. Także co, nałożę sobie tutaj troszeczkę cyny na to. Zaraz znajdę jeszcze jakiś delikatny, taki cieniutki drucik, żeby je razem połączyć i móc sobie założyć klamerkę od kabelka do boot mode. Dobra. Także już jest do czego dolutować. Także co, szukam kabelek i zaraz to dolutuję. Dobra, mam tutaj takie 3 malutkie kabeleczki. Także spróbuję je przylutować. Dobra, pierwszy jest. Drugi jest. Trzeci też jest, także co?
Przełącza się na drugą kamerę i podłączam kabelki. Zaraz Wam pokażę dalej. Dobra, tutaj mamy wszystko podpięte zgodnie z schematem, czyli tak samo jak tutaj. I tutaj mamy klamerkę od boot mode'a i tutaj te wszystkie trzy są razem spięte do klamerki. Teraz tak, to jest podłączone do Fox Flasha i teraz jedyne czego brakuje to zasilania, tylko tutaj sobie odłączę, bo ładuję sobie baterię. Zmniejszamy napięcie do około powiedzmy 13 V, może 13,5. Dobra, niech będzie 13,5. Kabelek. Ważne, żeby było stabilne zasilanie. I teraz tutaj na tyle mamy port zasilający. Klik. Dobra, także co? Dioda nam się tam na tyle świeci. Także co? Tutaj przechodzimy do programowania. Tylko wymienię baterię w aparacie, bo już mi miga, że właśnie zaraz padnie. Dobra, baterie zmienione, także co? Przechodzimy dalej. Czyli co? Zamykamy te schematy i próbujemy się połączyć. Tutaj mamy połączone. Co? Włączymy zapłon. Teoretycznie zapłon, czyli tutaj stryczek na on. Tam na zasilaczu pojawiło się jakiś pobór prądu, czyli sterownik coś tam prądu zżera. I co? Zobaczymy, czy uda się nawiązać połączenie. Słychać przekaźniki. Wyłącz i włącz zasilanie do sterownika. Dobra, off. I on. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Dobra, no i mamy tak. Error. Unlock password. Read, try tool, tricore password. Także według tamtego schematu musimy zrobić to, znaczy według tego schematu. Ściągnąć zworkę, odpiąć te trzy od boot mode'a i zrobić tą drugą opcję z hasełkiem, czyli to co było na schematach na samym dole. Czyli gdzie to jest? Czyli to, co Wam wcześniej pokazywałem chyba Wam to pokazywałem. W sensie czytałem, jak przechodziłem przez schemat. Tak. Czyli tutaj odłączyć wszystko, wejść w opcję Tool Password i zrobić SID 807 Ford Volvo. I kliknąć na Find Password. I tam później kontynuować zgodnie z dalszą procedurą. Także co, poza kamerką odepnę sobie zworkę, odlutuję zworkę, odepnę tego buta i zobaczymy, czy uda się z tym po prostu połączyć. Podłączone, także podejście numer 2. Dobra, tu już mamy wybrane Tricore Boot TC1797. OK. Włączam zapłon i tutaj zapłon to tylko to jest powiedzmy włączenie zapłonu, także żebyście wiedzieli, o czym w ogóle mówię, bo ktoś sobie może pomyśleć, jak włączasz zapłon, jak masz kurwa sterownik na stole. Dobra, patrzymy, czy teraz się nam to połączy. Wyłącz i włącz zasilanie. Spoko, zrobione, ok.
No dobra. Mamy połączenie. Tutaj jak widać, mam nadzieję, że jest ostrość dobrze, że wszystko tam sobie widzicie. Wykryło, że mamy flasha 4 mega protected, mamy i promik 64 KB też protected i mamy tutaj rodzaj TC1797 procka. Także co, najpierw sobie zrobię na szybko odczytaj wszystko, a później sobie pojedynczo odczytam flasha i promik. Także co, zrobię sobie tylko jakiś folder na szybko na pulpicie. Dobra, czytaj wszystko. Gdzie to Volvo? Tutaj. Dobra. To zapiszę sobie jako full. Dobra, zapisz. Wyłącz i włącz zasilanie. I co? Chyba się coś wykrzaczyło. Dobra, włączmy jeszcze raz. Tutaj muszę trochę przymaskować, bo tutaj na tym ekranie są akurat poufne informacje. Tutaj też. Ale klikamy tak. Dobra, odczytałoby się to, bo już mamy godzinę 4:20 rano. Także spoko czas, a fajnie by było to ogarnąć, tak żeby zaraz z rana oddać ten sterownik. Dobra, jeszcze raz robimy. Łączymy się. Wyłącz i włącz zasilanie. Dobra, zobaczmy, czy teraz to się odczyta, czy też się wykrzaczy. Dobra, zapisz. Wyłącz i włącz zapłon. No dobra, teraz się czyta. Także nie wiem, o co tam chodziło za pierwszym razem. Nie wiem, czy internet mi zerwał połączenie, czy po prostu się soft wykrzaczył. Nie wiem. Ogólnie nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby się softik zawiesił, a trochę już w sumie tym też programatorem samochodów szczytałem. Tam w sumie w boot mode jeszcze nie robiłem w sumie tym programatorem żadnego. Na stole robiłem dużo sterowników i po złączu i w sumie nie było nigdy problemów. Teraz tylko jakoś się to zresetowało. No ale przynajmniej widzicie, że takie rzeczy też się dzieją. Nie wiem, może wina softu, może wina internetu, może wina interfejsu, nie wiem. To trzeba było się głębiej zainteresować. Bo ogólnie jeśli chodzi o ten interfejs, to już znalazłem trochę błędów.
bo to ogólnie, ten interfejs ogólnie też powstaje tak, że każdy jakąś tam cegiełkę od siebie dorzuca. Ja też swoją dorzuciłem parę razy, także kilka błędów zostało naprawionych, bo w schematach były błędy tak samo. I jakoś to się rozwija, no ale w tej cenie to ciężko znaleźć coś lepszego chyba. Także nie ma co narzekać, a jeśli ma się troszkę pojęcia i chęci, to w sumie większość aut ogarniecie takimi interfejsami. Ważne, żeby nie używać takich typowych, wiecie, chamskich Chińczyków. Jest to typowy jakiś klon, po prostu nie wiadomo jak sklonowany. Ale jest już na rynku kilka fajnych chińskich programatorów, które po prostu działają. Dobra, mamy 95%. 2 minutki mu zeszło na odczyt. No i co? Jest 100%? Jakiś komunikat? Żeby, nie wiem, wyłączyć zapłon, coś kliknąć czy coś, czy nie? Jeszcze coś robi. Dobra, jest. Koniec odczytu. Wyłącz. Dashboard. Nie mam dashboardu. Sterownik wyciągnięty. Nie ma licznika. O chuj ci chodzi. Dobra, żartuję. Dobra, wyłączone, odczytane. Także co? Mam już w razie czego odczyt pełen sterownika. Chociaż tu już mam od razu mi to odczytało i prom i flasha. I hasełko też jest. Czyli w sumie nie ma sensu odczytywać pojedynczo jeszcze, chociaż... Dobra, nieważne. Zrobię jeszcze też pojedynczy odczyt, zobaczę czy odczyta bez problemu, bo to po prostu jest odczyt jakby całego, czyli tutaj macie wszystko razem odczytane, tutaj macie i promik i tutaj macie flasha. Ja teraz zrobię jeszcze osobno odczyt flasha i osobno i promu. Tak w razie W, nie wiem po co, ale lepiej mieć flash. Dobra, zapisz. Zobaczymy, czy teraz się nic nie wykrzaczy. Wyłącz i włącz zasilanko. Dobra. Okej. Ciekawe jestem, ile to nagranie będzie trwało, bo już 9 minut nagrywam. No nic, będziecie oglądać. Jak ktoś zainteresowany, to i tak oglądnie. Nieważne, ile będzie trwało. Jak kogoś to nie interesuje, to i tak pewnie wyłączy po pierwszych 10 sekundach. Normalka, ale... Dobra, lecimy dalej. 12%. Dobra, teraz wam trochę przyspieszę, zrobię wam tutaj. Dobra, odczytało się. Co najlepsze, też mu zeszło 2 minuty. Dobra. Wyłącz zapłon. OK. I teraz jeszcze zrobię mu odczyt i promu. Dobra, zapisz. Dobra, zapłonik włączony. I czytamy i prom. I prom to powinno być moment. To tylko malutki pliczek. Ale chyba coś z softem jest, bo tutaj widzicie? O, było taka przywieszka. Przywieszka było i tutaj na górze było, że nie odpowiada. Dobra, odczytało moment. W sekundę? No dobra. Wyłącz zapłon. Okej. Dobra, to co? Ja się biorę za obróbkę softu, bo muszę to przerobić na Virgina. I zaraz zobaczymy, czy po prostu się to normalnie, bez problemu nam zaprogramuje, nie? No bo to też jest ważne, bo procek mamy zabezpieczony niby. Także co? Ogarniam soft i zaraz do Was wracam. Dobra, tutaj wszystko zostawiłem tak jak było wcześniej, także nic nie jest zmieniane, tylko zapłon jest wyłączony. Sofcik gotowy, także spróbuję to zapisać. I teraz tak, tutaj mi się otworzyło na tym, co było wcześniej.
Także co? Włączam zapłon i zobaczę, czy się połączy. Dobra, i teraz tak, mamy połączenie, czyli zapisz flasha. Gdzie ten Wolwiak? Tutaj. Flash X open. Check sumę w sumie, albo dobra, niech zrobi. Okay. Ale nie trzeba było robiona check suma osobno, no ale szybko poszło, 7 sekund. Dobra, wyłączyć zapłon. Jeszcze i proma trzeba zapisać. Dobra, skończyło. I teraz zapisz IPROM X. Otwórz. Check suma nie będzie obliczona. No dobrze. Dobra, zapłon. Dobra, 100% jest niby. 15 sekund zajęło mu. A nie, jeszcze coś robi. Dobra. Wyłącz zapłon. OK. Dobra, wygląda na to, że wszystko się zapisało. Także co? Ja sklejam go w jeden kawałek i ster do oddania. Jak się nawinie coś nietypowego kiedyś następnym razem, to też Wam coś nagram. Bo takich zwykłych sterowników to zwykłe jakieś programowanie chyba nie ma sensu. Także jak nawinie się coś nietypowego, to Wam pokażę. Także co? Do następnego. Na razie, cześć.